Dzień dobry. Hi, hi. Karbonowe na tym chińskim silniku. No siermiężne, duże. Interesująca w tym rowerze jest masa. Firma była trochę pod wodą. Ja na zjazdówkach nie jeżdżę, bo nie mam na to czasu. Wiesz, że ja uwielbiam prototypy i to jest prototyp. To jest jeden z najładniejszych rowerów, jaki możesz kupić. 105 Nm i 850 robiony metodą wtryskową i on jest wykonany. Co jest ciekawego na tym stoisku? One mówią: Jeden nie wystarczy człowiekowi. cześć siemanko, witam Ciebie serdecznie, ja nazywam się Darek i przyjechałem tutaj specjalnie 1500 km, żeby pokazać Ci, jakie nowości mamy na targach Riva. Tak próbowałem wybrać 10 produktów, zobaczymy ile nagramy, lecimy w ogóle wszystko na spontanie. Mam listę 5 stoisk, które chciałbym Ci zaprezentować i pierwszy rower, który chciałbym pokazać, to jest ta maszyna. Przy projekcie tego roweru brał udział Martin Prokop, czyli chłopak, który jest mega dobrym zawodnikiem czeskim. Ten rower jest na tym chińskim silniku, który wszyscy tak bardzo lubią, ale bardzo atrakcyjna w tym rowerze, zobacz, jest cena, bo ten rower z baterią 600 kosztuje 4490 euro, a w przypadku 800 mamy 4790 euro i jeżeli zamówisz ten rower z 800, to wtedy oczywiście dostajesz dużą, tą szybką ładowarkę. Ten rower wygląda, jakby był wykonany z karbonu, jego masa to 23 kg, natomiast cała rama w tym rowerze jest aluminiowa. Po czym poznać, że jest aluminium? No tutaj tylko widać spaw, którego nie zaszlifowali. Chłopaki się chwalą, że mają bardzo dobry anty-squat w tym rowerze i że ten rower bardzo dobrze podjeżdża, że nawet wcale nie trzeba utwardzać zawieszenia na podjazdach i że ta maszyna dobrze działa. Te Crucisy mi się bardzo podobają. Wstępnie jesteśmy umówieni z ekipą z Crucisa, że jakąś sztukę po wakacjach dostanę na testy i będziesz miał u mnie na kanale pełną relację. Chciałbym jeszcze dodać, że tutaj jest nowy Fox, którego w ogóle nie znam. Nazywa się AWL pod koło 29 i 27,5. Prawdopodobnie jest to taki niedrogi widelec, który zapewne będzie dobrze działał, jak to bywa w Foxie. Mamy tutaj nowe hamulce Sremy DB8, czyli te, które pracują na oleju mineralnym. Fajna maszyna. Jeździłbym, ale idziemy dalej na kolejne stoisko, które wzbudziło moje zainteresowanie. To jest to stoisko chłopaków od Maxona, szwajcarska firma. U mnie na kanale jest recenzja silnika tego RS, który jest zamontowany w tym rowerze. Ciekawy rower, bardzo podobny do Sferika, którego taki mały test jest u mnie na kanale. Ten rower nazywa się Transalps i jest to rower, który ma zawieszenie takie podobne jak w treku. Jeżeli chodzi o skok tego roweru, no to możemy tutaj mieć różne opcje, bo chłopaki zastosowali damper 230 i w zależności od tego, jak duży mamy stroke, no to możemy sobie regulować skokiem tylnego zawieszenia. Maksymalnie możemy mieć 160 mm. Pokazywał mi tutaj producent i projektant tego roweru, że mamy zamontowany tutaj flipchip, więc możemy sobie zmieniać albo koło 2,7,5 albo koło 2,9. Interesująca w tym rowerze jest masa. Nie ważyłem tego roweru, ale obiecują, że ten rower waży 16,5 kg. Jak widzisz, rama jest w tym rowerze cienka, bo mamy tutaj zamontowaną baterię 400. Hamulce super leciutkie, bo tutaj są XTR-y tylko dwutłoczkowe, ale rower jest mega lekki, więc na pewno będą też dobrze hamowały. Zobacz tutaj, że mamy klamki zamontowane. Te klamki w tych XTR-ach też są wykonane z karbonu. Karbonowa kierownica. Czy ten rower jest lekki? No jest lekki nawet razem z tą podstawką pod rower. To jest Steppenwolf i to jest firma, która wywodzi się z Niemiec. Oni dawno temu produkowali rowery, potem te rowery przestali produkować. Firma była trochę pod wodą, ale teraz wrócili i mają bardzo ciekawą ofertę rowerów. W zasadzie wszystkie ich rowery bazują na karbonowych ramach, rocker sztywny, aluminiowy, poprzeczka tutaj z tyłu. Różne są specyfikacje, ale tutaj kolega, który się zajmuje tą marką, powiedział, że to jest rower, który im się najbardziej sprzedaje. Zawieszenie RockShoxa. Bateria w tym rowerze jest 800, silnik nowy Avinox M2S. Nie mają, z tego co wiem, jeszcze przedstawicielstwa na rynku polskim, ale nad tym pracują. Ja lubię takie szczegóły. Zobacz, że można zrobić taką osłonę tutaj, to się nazywa jak? Chainstay. Tego chainstaya, że ta guma jest podwinięta od takiej strony, że ja tutaj w ogóle nie będę zawadzał nogą. Oczywiście mamy tutaj przerzutkę. Ciekawe, że nie jest na kabelku, bo dużo lepiej mieć Avinoxa na kabelku, ale jest jak jest. Ogólnie rower ciekawy, bardzo mi się podoba. Hamulce Maven, czerwony widelec z RockShoxa.
porządna maszyna. Też prawdopodobnie niedługo zagości na kanale, bo taki rower już testował mój dobry ziom, czyli Mara z Bike Stocku, którego serdecznie pozdrawiam. Bardzo Cię przepraszam, że ja tak głośno mówię, ale tutaj tak muzyka nadupca, że nie mam innej opcji. Chciałbym Ci pokazać ten ciekawy rower. Ja na zjazdówkach nie jeżdżę, bo nie mam na to czasu, ale ten rower wygląda pięknie. Wszyscy się tym rowerem jarają, bo zobacz, jakie tu jest malowanie w tym Scotcie. Czy to jest sztywniak? Nie, to nie jest sztywniak, to jest rower, który ma damper ukryty tutaj w środku, ale tak naprawdę jest całkiem wygodny dostęp do niego, do regulacji. Tutaj słyszałem, że jakieś są opcje takie na magnesy, nie będę im tutaj tego wyrywał. Robi wrażenie na mnie ta wielka piasta Race Face'a, nazywa się Vault 422. Napęd oczywiście 7-biegowy X0, korby z Race Face'a, Atlasy. Jeżeli chodzi o hamulce, to mamy Maveny, Silvery i tutaj mamy w środku czerwone elementy, co oznacza, że jest to ta najnowsza wersja B2 czy B3, coś takiego, nie pamiętam. Opony oczywiście zjazdowe, DH Casing. Z przodu mamy koło 29, z tyłu 27,5, bo to jest absolutny standard, jeżeli chodzi o rowery zjazdowe. Lecimy dalej. Sorry, że takiego mam buta wieśniackiego, ale to dlatego, że on ma dobrą wentylację, a na Rivie jest wciul gorąco. Słuchaj, mega ciekawa maszyna na stoisku Boscha, bo wiesz, że ja uwielbiam prototypy i to jest prototyp. Jeden z niewielu, które powstał. Jest to prototyp, możesz tutaj poznać po kształtach, prototyp roweru Pivot Shuttle LT, czyli tego LTK na Boschu z baterią 800. Zobacz, co oni kombinowali. Robili tutaj karbonowe elementy, wszystkie elementy pozostałe są frezowane. Wszystko pięknie ze sobą posklejane. Korby mamy w tym rowerze. Jeżeli możesz, panie szanowny operatorze, tutaj pokazać mi korby karbonowe. Osłona jest aluminiowa, ale jest obklejona taśmą, żeby wyglądała jak karbon. Maszyna mega fajna, bardzo mi się podoba. Jeździłbym na takiej furze. Bardzo ciekawe jest to, do kogo należy ten rower, bo ten rower należy do szefa Bosch e-Bike Systems, czyli do Klausa, którego mogłeś zobaczyć na moim ostatnim materiale. Mega fajna maszyna. Jaki silnik w tym rowerze? No oczywiście na stoisku Boscha i u szefa Boscha, no to może być tylko jeden właściwy, czyli Bosch CXR. Gruba fura, bardzo ukurzona, ponieważ ten rower przed chwilą startował w zawodach. Klaus używa ABS-u Pro, tak samo jak ja. Jego wybór opon to jest Schwalbe Gravity Pro. Z tyłu koło też 29 cali, bardzo fajny setup. Widzę, że nieduża sztyca podsiodłowa, ale ja już tak zauważyłem, że ci, co szybko jeżdżą, to często nie potrzebują mega wysokich sztyc podsiodłowych. Turbo gruba fura, no i wygląda kosmicznie i to jest rower, który po prostu jest tylko w kilku egzemplarzach na świecie. Tak, ach, jeździłbym, ale lecimy dalej. Stoisko firmy Raimon, tak, niedługo będą ciekawe wideo na temat Raimona. Bardzo fajna maszyna, moim zdaniem to jest jeden z najładniejszych rowerów, jaki możesz kupić na Avinoxie M2S z baterią 700. W związku z tym, że ma 700, to nie jest łatwo dostępny. Te rowery będą dopiero we wrześniu albo w październiku dostępne w sklepach. Chciałem Ci pokazać tutaj ciekawą rzecz. Zobacz, tutaj mamy wydruk 3D. Tutaj mamy wydruk 3D, czyli oni cały czas nad tym rowerem pracują. Pytałem się, co w związku z tym, czy będzie jakaś zmiana progresji. Na razie nie, ale mają takie możliwości w związku z tym, że w ten sposób zamontowali damper. No to wtedy po prostu mogą sobie w przyszłości kombinować. Silnik Avinox M2S w tej maszynie. Ale przejdźmy do tej maszyny. Ta nazywa się Vamok i ja takiego Vamoka mam u siebie w domu. Nie Vamoka, chyba właśnie mam Koraka, przepraszam. Trudno, nieważne. Mam Raimona i niedługo będzie test Raimona na 800 z Boschem CX5. A jeszcze tylko chciałem pokazać, że tutaj za moimi plecami jest taka pani, która miała przyjechać na event, który był w Głuchołazach. I ta pani to jest niesamowitą bizneswoman. Ona ma około, nie będę mówił ile ma lat, młoda kobieta, natomiast jest wielką pasjonatką rowerów. Jej dziadek był założycielem marek różnych rowerowych i ta pani naprawdę na maksa siedzi w rowerach. Zobacz, że jest na evencie, mimo swojego wieku cały czas pracuje, cieszą ją te rowery i robi ten biznes razem ze swoim mężem i ze swoimi członkami rodziny. Także mega dzisiaj z panią Suzy się
osobiście zapoznałem. KTM, jeżeli chodzi o rowery KTM, to oczywiście mają elektryki. Mój bardzo dobry kolega Bartek Nęcka mega szybko jeździ na KTM-ie, takim Macina Capocho 160 skoku, ale mnie zainteresował ten rower gravel, no bo oczywiście gravele są mega popularne w naszym kraju. Zobacz, jakie tu jest malowanie, i KTM tak naprawdę jest dużo lepszy w rowerach gravelowych i w rowerach typu cross country niż w tych rowerach elektrycznych. Mamy tutaj przerzutkę Reda, 13-biegowa kaseta. Karbonowe obręcze, karbonowa rama, korba karbonowa. Jeżeli możesz, szanowny panie Karolu operatorze, tutaj mamy też Reda, klamki karbonowe. W ogóle tak, kierownica karbonowa, mostek Zipa karbonowy, sztyca podsiodłowa karbonowa, takie piękne siodło Selle Italia, wydruk 3D, no bo tak się robi takie siodełka, żeby one miały taką konstrukcję i żeby mogli idealnie tutaj zoptymalizować twardość. Opony jakieś takie grubaśne, wydaje mi się, że to są 50, no ciężko mi powiedzieć, to wy się pewnie znacie lepiej ode mnie na karbonach, natomiast ten rower robi mega dobre wrażenie. Ale jeszcze chciałem pokazać tutaj, zobacz, jaki ten jest piękny. Ten rower to też trochę nie moja bajka, no ale zobacz tylko, jak wygląda taka maszyna w takich czerwonych barwach. Karbonowa sztuka nazywa się Exonic, tak, to jest taki rower wyścigowy cross country z KTM-a. No mają pojęcie o robieniu takich maszyn. Stoisko firmy Crank Brothers i ja tutaj dzisiaj rano przyszedłem tak jeszcze przed 9, zanim targi zostały otwarte, i ja się pytam tutaj szanownych pań, co jest ciekawego na tym stoisku, a one mówią my. No i oczywiście się z tym mega zgadzam. Tutaj mamy przemiłą panią, która mi opowiadała o tych wszystkich ich produktach. Bardzo dużo mi też opowiadała ta szanowna pani i pytałem się, jakie macie najciekawsze produkty, co warto pokazać. No i pani mnie przekonała, że warto pokazać te pedały. To są Stampy Evo i one czym się różnią od normalnych kranków platformowych. Przede wszystkim oni poszli w to, żeby była mega duża platforma. Ta platforma jest olbrzymia, ta jest mniejsza, teoretycznie te są dedykowane dla kobiet, te bardziej powinny być dla mnie, natomiast one są tak duże, że ja osobiście bym chyba zaczął jednak od tych pedałów. Wszystko jest dobrze w tych pedałach, ponieważ są mega cienkie, tutaj grubsze są na bokach, duża platforma, korpus cały jest wykonany z aluminium, natomiast te elementy, które widzisz tutaj, chciałem ci tutaj pokazać, zobacz, to jest przykręcane, to jest plastikowe, bo plastik dużo bardziej się lepiej prześlizguje załóżmy przez skałki, jak gdzieś tam obetrzemy, i piny są zupełnie normalne, czyli możesz sobie powkręcać zwykłe piny. Jedyne piny, które są inne, to są te, które idą na przestrzał, żeby przykręcić te elementy plastikowe. W zestawie masz dodatkowy zestaw takich plastików. Ciekawe czy nie? Ciekawe, mówi Karol. Stoisko włoskiej firmy Fantic. Ogólnie to dużo nie jest ostatnio pokazanych rowerów na Boschu, jeżeli chodzi o nowości, natomiast to jest nowa maszyna, nazywa się Sierra i oni mają dwa rowery na dwie konstrukcje ramy w zasadzie na Boschu. Bosch CX5 generacji. Zadziwiające jest to, że ta rama jest taka smukła, że jak się rano ich pytałem, czy tu jest 600, oni mówią nie, 800. Aż za bardzo to nie mogłem wierzyć, że tak ładnie obudowali tą 800, więc oczywiście fabrycznie 800, możesz zamontować też 600 w tym rowerze. Usztywniony ładnie mamy tutaj seat stay, ciekawa konstrukcja zawieszenia, duży insert sztycy. Jeżeli chodzi o sztyce, to może nas tylko blokować tutaj położenie naszego portu do ładowania. Ten rower dysponuje skokiem 155 mm z tyłu, 160 z przodu, chociaż tak wygląda na 150. Nieważne, mają też rower o większym skoku, który już ci pokazuję. Więc jeżeli chodzi o rowery Fantic i o rowery na większym skoku, to mamy taki model Reach. Ten rower jest aluminiowy, ale co mnie bardzo zaciekawiło, to zobacz, że tutaj mamy element, który jest robiony metodą wtryskową i on jest wykonany z czegoś w rodzaju plastiku, no specjalne tworzywo, natomiast nie jest to żaden metal. Cały rower jest aluminiowy, natomiast ten element jest wykonany z tworzywa. Pytałem się, czy to działa, powiedzieli, że tak, jak najbardziej, robili obliczenia i ten element jest tak zoptymalizowany, żeby po prostu był taki w sam raz. Ani za dużo, ani za mało i to jest, z tego co wiem, chyba jedyna marka, która plastikowe elementy montuje w swoich ramach, dlatego mnie ten rower zaciekawił. Natomiast te dropouty mi się trochę nie podobają. Tak wygląda trochę tak ociosany, metalowy, no ale nieważne. Ten rower ich karbonowy jest zdecydowanie ładniejszy. Marka Brembo.
doskonale mi znana przede wszystkim z rajdów samochodowych, znana z motocykli, którymi kiedyś dużo jeździłem, natomiast marka Brembo ostatnio weszła też w rowerówkę. Te hamulce można było widzieć już w zeszłym roku na rowerze Loika Bruni, był on w zasadzie jedynym chyba zawodnikiem, który jeździł na tych hamulcach i je testował. Bardzo mi zależało na tym, żeby tak w prawdziwym życiu obejrzeć te hamulce. Mają dużo regulacji, jedno pokrętło, drugie pokrętło, trzecie pokrętło. Nie będę się mądrzył, nie wiem dokładnie, które co robi, no wiem, że to robi odsadzenie klamki. Jak te hamulce tak pod ręką? No mam wrażenie, że są takie siermiężne, są duże, są masywne. Ta klamka bardzo lekko chodzi. Zacisk mamy oczywiście czterotłoczkowy, pomalowany na fabryczny kolor Brembo, czyli na czerwony. Czy to jest naklejka? Nie, jest to kolor biały, który jest pokryty jakoś takim pewnie lakierem bezbarwnym. Dobrze te hamulce wyglądają. Są zaprezentowane na rowerze Amflow, na Avinoxie, ale tym jeszcze poprzednim, na M1. Nie ma ten rower żadnych regulacji, po tym można poznać, że to jest ten pierwszy model, który kiedyś debiutował. Chętnie bym takie hamulce przetestował. Z tego co czytałem, z tego co pamiętam, mamy tutaj specjalny oplot wzmocniony, żeby nam te przewody nie puchły podczas hamowania i żeby ta klamka była taka sztywna i dobrze wyczuwalna. Natomiast takie no siermiężne, duże, nie wiem. Podobają Ci się, Karol, czy nie? Mnie się podobają, ale białe, bo są też inne kolory. Jeszcze raz? Są też inne kolory, są również białe. Ja bym chciał białe. Okej, dobrze. Dla mnie neutralne, ale dobrze chodzą. No dobrze, no Karol miał rację, mój szanowny operator kamery. Mamy żółte, mamy takie fioletowe. Teraz robimy test na mężczyznę. Mamy niebieskie, mamy pomarańczowe, mamy białe i mamy kolor trawiasty, więc jest z czego wybierać. Które mi się najbardziej podobają? Chyba białe bym brał. Prawdopodobnie jest to już ostatnia maszyna, którą Ci pokazuję podczas tego wideo. Tak już chodzimy, szukamy, no te targi się rowerowe robią coraz i coraz mniejsze. Natomiast ten rower mnie mega zaciekawił. To jest XL-ka, ale tak wygląda całkiem mało. Ale co jest ciekawego w tym rowerze? Opowiem Ci już szybciutko. Jest tutaj silnik Mahle, ten nowy silnik Mahle, który ma 105 Nm i 850 W mocy maksymalnej. Bateria w rowerze tym to jest 800, zamontowana na stałe. Mamy ramę karbonową. Tylny trójkąt jest karbonowy, przedni trójkąt karbonowy. Tak jak dotykam, to wydaje mi się, że rocker też jest karbonowy. Nowe zawieszenie Foxa, czyli X2, ta nowa Fox 38 na przodzie, 170 mm i to też jest model ten na 2027 rok. Jeżeli możesz, szanowny Karolu, jeszcze pokazać tutaj silnik. Zobacz, jak ten silnik dobrze wygląda, fajnie zintegrowany. Port ładowania baterii jest w tym miejscu. No ciekawa maszyna, bardzo ciekawa maszyna, napęd elektryczny AXS GX w tej sztuce zamontowany, hamulce, Magury, Gustawy. Tutaj taka prosta, tania manetka, ale jak mówimy o taniościach, to ważna informacja jest taka, że chłopaki powiedzieli mi, że ten rower, zobacz tak tylko z szerszego kadru, czyli na dużej baterii, z karbonową ramą, tak jak stoi na tych nowych Foxach na 2027 rok, kosztuje 6990 euro i to jest mega dobra cena, moim zdaniem. Natomiast kluczowe jest to, jak ta firma się nazywa. Ja nie mam pojęcia, zapytam. Przepraszam, sorry, can you tell me how to spell the name? It's Hohe 8. Once again? Hohe 8. Hohe 8. It's like high 8. It's the highest peak at our region. Okay, highest peak in your region, okay. In our region, yeah. We Yeah. are from the Eifel, next to the Nürburgring. Excellent, yes. Yeah. Very nice. So the guys are from Germany and they making the bikes and they have a lot of bikes and we already talked that they might want to send me the one for testing, so we will share the contact details and we will make a video. Thank you very much. To by było na tyle, jeżeli chodzi o wideo z targów Riva Bike Festival. Mam wrażenie, że targi się robią coraz mniejsze. Tak jak już mówiłem na wideo z targów Bike Expo, że dużo tych firm przenosi się tak naprawdę do internetu. Czekaj, tutaj jest interesujące. Nie wiem, co oni tutaj sprzedają, ale bardzo pięknie się... Dzień dobry. Hi. Także, actually this is the end of the video, so we will say bye bye. Bye! Slovenia! Slocha Valley, yeah, of course. Okay, so this is all about the region, yes? Yes.
Excellent. It's time to say hello, Rotterdam. I am from Poland. I'm Blaž, nice to meet you. Hi. So actually, what you are? Hi. Hello. We are the region, they are the hotel and the cycling. This is the agency. director of the region, so Okay. I was in Slovenia, I think, once going to the Croatia. So you have to stop in Slovenia. You just Okay. come to Slovenia next time. okay, no Yeah, problem. we really wanna work with Poland. Polish people. Yes. Yeah, because a lot of Polish people actually just passing Slovenia Yes, and they going we straight would to like Croatia. that they stop because Slovenia is very nice. Okay, so And we have to offer a lot. a lot. Okay, so I will double check the map and next time I will stop in You are Slovenia. welcome. Wait now. Do zobaczenia z prądem, hej. Mamy. Gdybym relacjonował swoje życie na Instagramie, to bym takie coś rzucił do internetu. Karol to je śniadanie z 8 jajek albo z 10, ja to delikatnie z 2 jajeczek. Pasta z tuńczyka, tutaj jest łoś, pieprz, sól, wszystko gotowe. Mamy takie piękne widoki przed sobą. Państwo sobie spacerują z pieskami, jak widać. Wszyscy się pięknie bawią. Jedziemy, jest godzina 8 i zaraz będziemy się zmieniać za kierownicą. To co najgorsze już Kto ta- to widział? Kto to widział? Na spacery z psami chodzić w górach, ja się pytam. Po co komuś 3 psy? Jeden nie wystarczy człowiekowi, srajo wszędzie i problemy i hał i wszystko. W górach to trzeba mieć spokój i w ogóle wszystko sprzedać, psy sprzedać, dzieci sprzedać i siedzieć.